I co możemy powiedzieć o Majesticu? Cześć, z tej strony Szczepan z kanału Skaters Poland. Dzisiaj opowiem Wam o moich pierwszych wrażeniach testowania deski Majestic Boards! prosto z Wrocławia. Polska decha. Film będzie podzielony na 4 części. Unboxing, budowa dechy, właściwości jezdne. 4. część to będzie wygoda użytkowania. Chciałem zaznaczyć jedną rzecz, zanim przejdziemy do konkretów. Ten film nie jest sponsorowany, będzie średnio długi, samo mięso. No to jedziemy. Pierwsze, na co zwróciłem uwagę, rozpakowując deskę, to było ilość dodatkowych elementów. Koła Cloud Wheels 120 mm, koła streetowe 97 mm od Majestic i decha przyjechała na kołach terenowych, takich dużych, nie wiem ile one tam miały dokładnie. Każdy zestaw kół miał zestaw pasków, zestaw przełożeń, czyli zębatek, nowych śrubek, nakrętek, podkładek, osłony silników do kół terenowych i osłony silników do 97 mm streetowych. Oczywiście nie mogło zabraknąć też pilota, ładowarki, duży zestaw kluczy. Jeżeli interesuje Was cała sprawa unboxingu, jak to po kolei wyglądało, to napiszcie, że chcecie, to wstawię cały unboxing z całą ekscytacją otwierania dechy w domu, bo nie ukrywam, że cieszyłem się, że przyszła do mnie deska. Dek sztywny, dość długi, to nie jest krótka deska, płaski. To jak mamy do góry delikatnie palce i pięty, to minimalny concave. Cały dek jest wykonany z wysokiej jakości bambusa. Dość gruby, nie mierzyłem go, ale przez to, że jest tam bateria w środku, więc zapewne on jest wyfrezowany, żeby ona się zmieściła. Decha była polakierowana w takim ciekawym kolorze, który się mienił, a la kameleon, więc to na plus. Grip na deku w kształcie litery M, co miało swoje plusy i minusy. Traki produkowane w Polsce z wysokiego stopu aluminium PA9 metodą CNC. Kingpiny w traku są ustawione pod kątem poniżej 50 albo poniżej 45 stopni, co ma bezpośredni wpływ na to, jak deska się prowadzi na prostej i jak skręca. Traki wyglądają dość masywnie, nie są wykonane tak jakoś idealnie. Widać tam tą obróbkę CNC, że są delikatnie tak pofalowane, jest taka fakturka. Elektronika. W zestawie mamy dołączoną ładowarkę 5-amperową, co pozwala naładować naszą baterię około 2,5 godziny od 0 do 100%. Pilot, sterownik ESC mamy od firmy Flipski. Jak go włączymy, to pokazuje się takie logo Majestica, więc chyba jest tam customowo dograne. Bateria jest o pojemności 15 Ah z wysokoprądowych ogniw firmy Sony. W połączeniu z 2 potężnymi silnikami, które generują moc 6500 W, daje to naprawdę bardzo dużą moc. Natomiast jeżeli spojrzymy na architekturę baterii i tych silników, to coś się zapala lampka co do zasięgu. 80% czasu testowałem deskę na kołach Cloud Wheels 120 mm. Decha przyszła na kołach All Terrain, natomiast musiałem zmienić koła zaraz na początku, ponieważ jedno z kół po prostu mi się urwało. Ej, coś się mi stało z deską. Nie masz? Rozpadło się łożysko. O cholera. Chodzę zrobić test zasięgu na kołach terenowych. Idziemy na ustawkę z chłopakami z Warsaw Street Riders. Dojeżdżam do ekipy znajomych, którzy na mnie czekają. Jedziemy. Dopiero na kamerze słyszę, jak to koło skrzypiało. Bo wyobraźcie sobie, że jedziesz około 40 na godzinę, no to szumi wiatr. Koła z bieżnikiem, one też wytwarzają dużo dźwięku. Napęd paskowy też cichy nie jest. Więc ja nie słyszę tego, że już w jednym z przednich kół tam się coś mieli, tam coś nie działa, tam coś... Dopiero na nagraniu widać, że tam to koło już nie domaga. Ja dalej jadę. Dopiero jak łożysko, chyba kulki powypadały i całkowicie się tam zaczęło mielić, po prostu się zatrzymuje. Co by było gdyby? Ja na przykład gdybym tego nie słyszał, albo ten proces rozpadania się koła trwał chwilę. Nie chciałbym być w swojej skórze w tym momencie. Prędkość deski
jest po prostu niesamowita. Ona tak przyspiesza. Ten V-Max, jak na deskorolkę, jest olbrzymi. Centralnie się bałem. Pierwszy raz musiałem pożyczyć, dzięki Adrian, za zbroję. Na razie prędkość, która nam się utrzymuje, to jest dość dużo. Pokazuje mi GPS 33. No teraz zwolniłem, żeby nagrać. Wow. 36. 40. Hamulce. No nie ma się do czego przyczepić. Bardzo dobrze hamuje deska. No to jazda, idziemy się przejechać. Skrętność dechy określiłbym jako wystarczająca. Z takim jednym zastrzeżeniem, że nie jest to deska dla początkujących. Jeżeli jesteśmy doświadczonymi riderami, wiemy jaka jest trasa, po której jedziemy, jak wziąć dany łuk, no to spoko. Nie jest to taka deska, którą wyjeżdżamy, zaczynamy karwować, mieć taki fan z tej jazdy od prawej do lewej. Tam jest bardzo krótki ruch deku i no nie ma takiego fanu z carvingu. Jaki jest zasięg tej deski? Małe kółko, twarda nawierzchnia, płaski teren, rider, ja ważę około 70 kg, z plecakiem troszkę więcej, przy temperaturze 8 stopni. Na stronie producenta mamy, że test zasięgu jest wykonywany przez ridera, który waży około 75 kg, w temperaturze 20 stopni i jedzie spokojnie. Mój test zasięgu polegał na tym, że jeździłem razem z grupą znajomych i po prostu nie patrzyłem na to, jak jeżdżę. Jadę w trybie high. Wydaje mi się, że high to jest właśnie najwyższy tryb. To jest bezpieczne rozwiązanie, gdy mamy pod ręką wszystko to, za co płacimy tak naprawdę. Wynik, jaki osiągnąłem, to 32 km. Podsumowanie. Jeżeli ktoś ma kasę i jest kaskaderem, to jak najbardziej może kupić. Ja uważam, że trochę bym się wstrzymał. Majestic Supreme ma dużo drobnych niedociągnięć, które moim zdaniem eliminują ją z tej półki desek premium, które są produkowane seryjnie i można je kupić w sklepie. Na jednej zośce, tak jakby ktoś złapał kombinerkami na gwincie i go po prostu zjechał. Musiałem założyć drugą nakrętkę, więc na jednym z tylnych kół miałem dwie nakrętki. Miałem jeszcze ciekawą sytuację. Jak masz mało poziomu baterii w desce i dodasz gazu, to po prostu decha cię zrzuca. Tego dnia, co robiłem test zasięgu, na pilocie 10-15% tego paska stanu baterii w desce. Przyspieszam tak żwawo, nie na maksa. Upadłem na ręce, zdarłem trochę pilota, ale zaliczyłem niezłą glebę. Jeżeli nie mamy wpływu na to, jak elektronika traktuje nas jako ridera, no to coś tu nie gra troszkę. Robię ten test zasięgu, pasek stanu deski był wyczerpany, a deska dalej jechała. To jak masz 0% na wyświetlaczu, no to czujesz, delikatnie mówiąc, niepewność, czy może dojedziesz do domu, albo nie dojedziesz. Nie może być tak, że nie wiemy, na czym stoi. Moje zdanie na temat tej deski jest trochę taką deską prototypową. Chciałbym o niej powiedzieć jak najlepiej, starałem się to zrobić w miarę obiektywnie. Niewiele potrzeba, żeby ona zasługiwała na miano takiej deski, którą można polecić z czystym sumieniem. Ona jest składana w Polsce, u naszych ludzi tutaj, dajemy im zarobić i to jest spoko. Na dzień dzisiejszy nie mogę tego powiedzieć. Firma się rozwija, może przyszykują coś nowego. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeżeli tak, to like, sub, dzwonek, zasięgi też powodują, że dostajemy jakieś sprzęty na test, że możemy Wam rzetelnie przedstawić, jak dany sprzęt funkcjonuje. Subskrybujcie kanał, dołączajcie do grupy na Facebooku Skaters Poland i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!